Cześć, jestem Adam, pracuję w dziale marketingu w Polskich Liniach Lotniczych LOT i dzisiaj spotkam się z jednym z naszych dyspozytorów lotniczych, Jolą Jopek, która opowie nam o swojej pracy. Zapraszam. Cześć Jolo, opowiesz nam o swojej pracy? Cześć Adam, zapraszam do centrum operacyjnego. Czy możesz się przedstawić i powiedzieć, czym się zajmujesz? Mam na imię Jola i jestem dyspozytorem lotniczym w Polskich Liniach Lotniczych LOT od 6 lat. Powiedz nam, na czym polega praca takiego dyspozytora lotniczego? Dyspozytor lotniczy zajmuje się przygotowaniem lotu. Z strony operacyjnej zajmujemy się wyznaczaniem trasy, którą poleci samolot, kalkulacją paliwa wymaganego, wyznaczaniem lotnisk zapasowych, sprawdzaniem pogody na trasie lotu, także na lotniskach, na lotnisku docelowym i na lotniskach zapasowych. Sprawdzamy też restrykcje, jakieś zdarzające zamknięte strefy, limitacje samolotu i przekazujemy te wszystkie informacje załogom. Jak wygląda tryb pracy dyspozytora? Dyspozytorzy pracują w trybie dyżurowym, 12-godzinnym, więc centrum operacyjne nigdy nie śpi, cały czas czuwamy nad bezpieczeństwem lotu. Musimy być do dyspozycji załóg wtedy, kiedy nas potrzebują. Czyli de facto pracujecie nawet w święta Bożego Narodzenia i tak dalej, prawda? Święta, weekendy, majówki. Jak wygląda Twój dzień w pracy? Może jak rozpoczynasz dzień? Pracę zaczynamy o 7 rano, zmiana dzienna, lub o 19 zmiana nocna. Zmiana, którą my zastępujemy, briefuje nas z tego, co działo się na poprzednim dyżurze, po czym przechodzimy do przygotowywania następnych rejsów, które mają odbyć się w ciągu dnia lub w nocy. A jeszcze może powiedz nam, jak wygląda w ogóle praca w centrum operacyjnym? Wnioskuję, że musi być cicho. Nie jest cicho. Nie, jest centrum cicho? operacyjne nie jest, w centrum operacyjnym nie jest cicho i centrum operacyjne nigdy nie śpi. Pracuje tam w ciągu dnia około 50-60 osób. Jest to kilka działów i wszyscy ze sobą współpracujemy. Czy praca dyspozytora jest stresująca? Bywa, a ponieważ nigdy nie wiemy, czego się spodziewać. Są sytuacje, które nas zaskakują. Bywają dyżury bardzo spokojne, gdzie ta praca może przypominać taką stabilną pracę przy komputerze w korporacji, ale w momencie, kiedy coś się dzieje, angażujemy wszystkie siły i czasami bywa nerwowo, my pracujemy w deficycie czasu i pod presją. Jak wygląda przygotowanie rejsu od początku do końca? Powiesz nam coś więcej? Na początku sprawdzam stan samolotu, czy ten samolot jest zdolny do wykonania tego rejsu, czy wszystkie systemy ma sprawne. Ja zajmuję się w większości przygotowywaniem rejsów long-haulowych, czyli rejsów do Stanów Zjednoczonych, do Azji, czyli dalekodystansowych. Następnie przechodzę do weryfikacji trasy i trasa na takie rejsy jest przygotowywana od początku do końca przez nas ręcznie. Tego nie generuje system, ponieważ trasa takiego lotu musi być każdorazowo zoptymalizowana pod względem aktualnej pogody i wiatrów. Następnie przechodzę do weryfikacji lotnisk. Na takim długim rejsie samolot w każdym punkcie lotu musi znajdować się nie dalej niż 60 minut od dogodnego lotniska. Więc po drodze wyznaczamy kilka takich lotnisk, sprawdzamy dostępność takiego lotniska i pogodę. Powiedziałaś nam o tych lotniskach zapasowych i ciekawi mnie, jak wygląda to w kwestii rejsów z Tokio do Warszawy. Często się zdarza, że taki rejs leci tak zwaną trasą polarną. Jak to wygląda z tymi lotniskami zapasowymi? W ogóle planowanie tego rejsu. Tak, rejs z Tokio możemy zaplanować na dwa sposoby. Trasą polarną, tak jak mówiłeś. Druga opcja to trasa przez Azję, czyli trasa południowa. W planowaniu lotu wariantem polarnym
Największą niedogodnością są lotniska potrasowe, ponieważ jest mało dostępnych w tamtym rejonie lotnisk dogodnych i dlatego bardzo często, kiedy jedno lotnisko okazuje się niedostępne lub pogoda jest poniżej naszych wymagań, wtedy musimy przejść na wariant azjatycki. Dodatkowo niedogodnością jest prognoza słoneczna, czyli taka, powiedzmy, pogoda kosmiczna. Wtedy obserwujemy zwiększone promieniowanie, ponieważ samolot leci bardzo blisko bieguna, gdzie to promieniowanie jest większe. Zdarza się, że musimy przeplanować samolot, ponieważ nagła aktywność na Słońcu zwiększa promieniowanie kosmiczne, a my nie możemy narażać naszych załóg na takie szkodliwe promieniowanie. Jak kontaktujecie się z załogami, jak są w powietrzu? W naszym centrum operacyjnym są 2 radiostacje, więc jeśli coś się dzieje, załogi potrzebują naszego wsparcia lub mają pytania o następne rejsy, o sytuacji na lotnisku, na przykład po lądowaniu, wtedy zgłaszają się przez radio. Wtedy całe centrum słyszy i każdy już ma świadomość, co się dzieje. Z nami konkretnie pod względem problemów operacyjnych załogi kontaktują się przez system ACARS. Można to nazwać taką bramką SMS. Załogi piszą do nas krótkie informacje i my mamy też odpowiedni system do tego, żeby im w ten sam sposób odpowiadać. Wtedy w samolocie na monitorze pokazują się im nasze wiadomości. Dodatkowo, jeśli system ACARS nie ma zasięgu lub jeśli problem jest bardzo naglący, wtedy załogi samolotów Dreamliner używają telefonów satelitarnych i rozmawiamy przez telefon stacjonarny z załogami. Dobra, to może Jola, pokażesz nam, jak wygląda Twoja praca, gdzie pracujesz? Jasne. Zapraszam na stanowisko dyspozytora. Teraz pokażę Wam, jak sprawdzamy warunki pogodowe. Na tej mapie żółto-pomarańczowe plamy to strefy turbulencji. Możemy wkleić sobie tutaj naszą planowaną trasę, dzięki czemu wiemy dokładnie, które miejsca powinniśmy omijać. Na tej stronie sprawdzamy warunki pogodowe nad biegunem. To dotyczy rejsu powrotnego z Tokio, wersją polarną. A na tej mapie sprawdzamy warunki pogodowe na poszczególnych lotniskach. Na przykład pogodę w Tbilisi. Dzisiaj w Tbilisi jest bardzo piękny. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o innych nieznanych zawodach w lotnictwie, koniecznie subskrybuj nasz kanał, skomentuj i zostaw lajka.